Jeżeli chcecie nauczyć się rysowania, malowania, to w dzisiejszych czasach pewnie pierwszym takim miejscem, gdzie zajrzycie, będzie internet, poszukacie jakichś tutoriali, może kursów. Oprócz internetu pewnie też popatrzycie na jakieś książki i znajdziecie mnóstwo informacji. Trudno się w tym wszystkim czasami troszeczkę zorientować i wybrać to, co będzie dla mnie najlepsze. Od razu na początek powiem Wam, że nie ma idealnego sposobu, który będzie najlepszy dla wszystkich, dlatego że każdy z nas jest trochę inny i pewne metody będą nam bardziej odpowiadały, inne mniej, więc idealny sposób nie istnieje. A jednak istnieje taka dosyć tradycyjna metoda uczenia się rysunku i malarstwa i o tej metodzie Wam teraz opowiem. Jest to metoda, której warto spróbować, a właściwie kolejność uczenia się, której warto spróbować, dlatego że w mojej opinii, pewnie nie tylko mojej, przynosi ona najlepsze rezultaty. Jest to metoda często stosowana czy na różnych kursach, czy też w szkołach artystycznych. Zanim jednak zdecydujecie się na wypróbowanie tej metody, zastanówcie się, po co Wam to. Co chcecie osiągnąć, jaki jest cel, czy chcecie bardziej tak hobbystycznie podchodzić do tego i rysować i malować tylko dla przyjemności w wolnym czasie i tak naprawdę nie chcecie na to poświęcać dużej ilości czasu, czy myślicie o tym jako o Waszym przyszłym zawodzie, może niekoniecznie malarstwie, ale jakimś projektowaniu, animacji, rysowaniu komiksów czy czymś takim. Jeżeli ktoś chce tylko w wolnym czasie sobie rysować i malować, to nie wiem, czy jest konieczność uczenia się tego wszystkiego, o czym zaraz Wam powiem. Byłoby fajnie oczywiście, ale prawda jest taka, że zwłaszcza te początkowe okresy zajmują bardzo dużo czasu, ale w momencie, kiedy chcecie już podchodzić do tego zawodowo, na poważnie, to myślę, że warto zainwestować sporą ilość tego swojego czasu na różnego rodzaju ćwiczenia i na ćwiczenie tych rzeczy, o których Wam zaraz opowiem. Także, żeby wszystko opowiedzieć jak najlepiej i myślę, że tak najlepiej po prostu będzie pokazać Wam, o czym mówię na przykładach. Także ustawiam teraz sztalugę i zaczynamy. Naukę rysowania i malowania zaczynamy tradycyjnie od nauki rysowania, dlatego że te wszystkie zasady, które dotyczą rysunku, dotyczą również malarstwa. Więc o wiele łatwiej jest nauczyć się tego, kiedy uczymy się pojedynczych elementów i potem dokładamy nową wiedzę, niż uczyć się od razu wszystkiego naraz, tak jakby to było, gdybyśmy zaczynali od malowania. I tym, czego uczymy się na początku, jest rysunek konstrukcyjny, czyli próbujemy się nauczyć, w jaki sposób trójwymiarowy przedmiot przełożyć na dwuwymiarową kartkę papieru. Rysunek konstrukcyjny jest to taki rysunek, który zwykle ukrywa się pod spodem naszego rysunku. Bardzo często część jego się wymazuje, żeby nam nie przeszkadzał potem. Więc jest to taki rysunek bardziej dla nas niż dla ostatecznego efektu. Ale jest on bardzo ważny, bo pozwala nam narysować przedmiot tak, żeby był podobny do tego, na który patrzyliśmy w rzeczywistości. I oczywiście taką podstawową zasadą tego początkowego okresu uczenia się jest to, że rysujemy tylko i wyłącznie z natury. Dwie rzeczy, których się uczymy w rysunku konstrukcyjnym, które wykorzystujemy, to są proporcje i perspektywa. I rysunek konstrukcyjny jest to tylko i wyłącznie, ja muszę tutaj patrzeć, gdzie ja tu maluję, jest to tylko wyłącznie taki rysunek bardzo uproszczony, linearny i teraz tak, linia pomocnicza na przykład. Pionowa, która pokazuje oś symetrii. Pozioma, zaznaczam sobie tutaj, dokąd będzie sięgał ten słoiczek. Proporcje zaznaczamy mierząc rzeczy. Oczywiście można to robić na oko i po jakimś czasie Wasze oko się wyćwiczy i wiele rzeczy będziecie mogli mierzyć na oko, te proporcje. Natomiast normalnie, załóżmy, że on stoi gdzieś dalej, wyciągamy ramię na wprost, musi być prosto tu w łokciu. Bierzemy ołówek, ja mam pisak, dlatego że tu lepiej pokazywać i patrzymy na ten słoik, on stoi daleko, wyobraźcie sobie. Patrzymy na przykład, ile razy szerokość tego słoika mieści się w jego wysokości. Jak tak to policzę, to wychodzi mi, że tu jest 1, a tu jest 1,5. Czyli tu zaznaczam sobie szerokość tego słoika, tu napiszmy, że to jest 1. I teraz mniej więcej patrzę, tu będzie 1 i 1,5. To można też zmierzyć w ten sposób, przykładając sobie właśnie ołówek do... O, i już widzicie, że źle zrobiłam. Tu jest 1, a tu wyjdzie 1,5 mniej więcej. Czyli tu będzie kończył się nasz słoiczek. W tym momencie mam
określoną jego szerokość i wysokość jako całej bryły. Określiłam sobie szerokości, wysokości i proporcje jednych elementów do drugich. I teraz wchodzi druga rzecz, bo oprócz proporcji w rysunku konstrukcyjnym ważna jest też perspektywa. Perspektywa dotyczy wszystkich elementów trójwymiarowych w naszej rzeczywistości, czyli tak naprawdę wszystkiego. To jest nasza pierwsza konstrukcja i na to nakładamy jakby obrys naszego słoiczka. I takie rysunki konstrukcyjne zaczynamy rysować od jak najprostszych przedmiotów. Możecie rysować pudełka różnego rodzaju, pojemniki. Te wszystkie walcowate przedmioty, butelki, słoiki są bardzo fajne do ćwiczenia tych nieszczęsnych elips. To nigdy nie jest nic super łatwego do narysowania, ale warto to poćwiczyć. I dobra informacja jest taka, że na tym pierwszym etapie uczenia się tej konstrukcji nie musicie ponosić żadnych nakładów finansowych w ogóle. Po prostu zawsze w domu macie coś, czym można rysować i coś, na czym można rysować. Tu widzicie, to jest taki jakiś z rolki cienki papier ksero. Można wziąć zwykłą kartkę, można wziąć zeszyt. Jeżeli macie problem z rysowaniem linii pionowych, żeby one wychodziły pionowe, to na początek można sobie, to jest kartka w kratkę, nie wiem, czy dobrze widać, i można te rysunki wykonywać na papierze w kratkę, po to, żeby ćwiczyć rękę do pionowych linii na sam początek, potem już nie. I tylko jeżeli macie z tym problem, bo bardzo szybko można się tego nauczyć. Pokazuję Wam to na sztaludze specjalnie, a nie na takim ujęciu z góry na stole, dlatego że o wiele lepiej ćwiczyć te rzeczy w pionie, kiedy coś jest poziomo, też podlega perspektywie i prowadzi do takich większych zniekształceń. Jeżeli mamy przedmiot, który stoi przed nami pionowo, my rysujemy poziomo, patrzymy na to z góry i nam się na przykład zdarza, że robimy rzeczy za długie. Czyli w sumie jak postawimy to wyżej, to się okaże, że ona jest za chuda i za wysoka na przykład. Więc jeżeli nie macie sztalugi, oczywiście nie trzeba mieć sztalugi, wystarczy wziąć kartkę i albo w pionie ją trzymać przed sobą, albo oprzeć nawet na kolano i lekko, pod takim lekkim kątem, ale zbliżonym do pionowego te szkice wykonywać. I warto te szkice robić większe. Mówimy o szkicach konstrukcyjnych dotyczących pojedynczych przedmiotów. Myślę, że o wiele lepiej na początek poćwiczyć na czymś takim, a nie zabierać się za od razu całą martwą naturę, bo wtedy to jest bardziej skomplikowane znowu. A w momencie, kiedy ćwiczycie pojedyncze przedmioty, taki szkic to jest dosłownie, nie wiem ile, minuta, 2 minuty i robicie jedna kartka, druga kartka. Można to wykonywać w zeszytach, to nie muszą być szkicowniki, nie musi być dobry papier, jak widać, nie jest to fantastyczny rysunek, tylko to jest taki po prostu takie ćwiczenie. Więc chodzi o to, żeby zrobić tego dużo i szybko. I format najlepszy by był albo kartka, właśnie zeszyt A5, czyli połówka tego formatu, albo potem już, jak troszeczkę przećwiczycie, to wchodzimy w taki większy format A4. Dlaczego? Bo jeżeli będziecie robić te szkice bardzo małe, to rysujecie tak. Widzicie, tutaj ta część mojej ręki w ogóle się nie rusza. Ja tutaj robię bazgrołki, więc to nie ma znaczenia. I w tym momencie ja operuję tylko i wyłącznie nadgarstkiem. O wiele łatwiej linie pionowe i poziome wykonuje się wtedy, kiedy pracujemy z barku, że chodzi nam cała ręka. O wiele łatwiej to się robi, dlatego mówię, lepiej też w pionie albo w zbliżonym do pionie, albo w przybliżeniu pionu rysować i lepiej wtedy te duże rzeczy robić. Nawet jeżeli robicie to nisko, a robicie na takim formacie, to rysujecie całą ręką i ćwiczycie też rękę. Więc rysunek konstrukcyjny, proporcje, perspektywa, pojedyncze przedmioty, tylko linia, minuta, następny i następny i następny. I jak nauczycie się już takiej podstawowej konstrukcji przedmiotów, to wtedy możecie zacząć stosować cieniowanie. Kiedy chcecie zacząć cieniować, w tym momencie jest to chwila, kiedy warto pójść do sklepu plastycznego albo przeczesać internet i kupić sobie ołówek
I tutaj na początek polecam ołówek 2B. To jest najbardziej wszechstronny ołówek i najlepszy na początek. Oczywiście można też kupić bardziej miękki, bardziej twardy. Jeżeli chcecie kupić jeden ołówek, kupcie 2B. Jeżeli już zaczynacie cieniować, to po prostu albo kupicie jakiś nie za drogi szkicownik, albo nawet blok rysunkowy, może z takim troszeczkę grubszym papierem, żeby było Wam wygodniej rysować, jakiś techniczny, czy jakiś tani szkicownik. Nie mówimy tu o super jakości materiałach, bo na razie na tym etapie jeszcze nie ma takiej potrzeby. I przy cieniowaniu wejdą nam dwie rzeczy do uczenia się. Po pierwsze to jest światło i cień, czyli światłocień, a druga to jest walor. Walor, czyli to, jaki przedmiot jest jasny czy ciemny. I w momencie, kiedy trochę takich pojedynczych przedmiotów porysujecie, zrobicie rysunek konstrukcyjny, na to nałożycie światłocień i walor tego przedmiotu. Po jakimś takim nie za długim czasie, jeżeli już zaczną Wam te przedmioty wychodzić, wtedy możecie pójść krok dalej i zrobić sobie jakąś kompozycję, czyli taką martwą naturę. I jak już powiedziałam, jak już robicie martwą naturę, to kolejna rzecz, której zaczynacie się uczyć, to jest kompozycja, bo w martwej naturze trzeba te przedmioty jakoś względem siebie ustawić. Wtedy jakby nasze proporcje, które tu dotyczyły tylko jednego przedmiotu, zaczynają też być proporcjami pomiędzy innymi rzeczami. I tym, czego też się uczymy przy już ustawionej martwej naturze, to są tak naprawdę relacje, jakie zachodzą pomiędzy elementami tej martwej natury, a na przykład tłem. Mówimy o kompozycji, ale mówimy też o relacjach walorowych, bo ten słoiczek może być bardzo jasny, to jabłko może być bardzo ciemne, więc musimy wiedzieć, zauważyć tą różnicę, odpowiednio dać jasność, ciemność tutaj, odpowiednio do każdego innego przedmiotu, żeby się nie okazało nagle, że to zrobiliśmy tak ciemne, a to powinno być ciemniejsze, a my już nie damy rady, bo nasz ołówek jest ograniczony, ciemniej nie będzie. Dlatego ustawienie całej martwej natury już jest czymś bardziej troszeczkę skomplikowanym i warto to wprowadzać troszeczkę później. Myślę, że na wielu kursach czy w wielu takich propozycjach, zwłaszcza książkowych, bardzo mało czasu poświęca się na ten rysunek konstrukcyjny. I on jest tak pokazany, że to jest taki wstęp do pracy i potem już lecimy z czymś innym. A najgorsze jest to, że skończycie jakąś pracę rysunkową czy malarską, inne rzeczy są dopracowane, wszystko jest fajnie i nagle się okazuje, że coś nie gra, że przedmioty są jakoś nie takie, jakie miały być. W przypadku martwej natury może to nie jest jeszcze takie tragiczne, bo przecież one nie muszą być dokładnie takie i nikt nie wie, co malowaliście, ale w momencie, kiedy zaczynacie malować na przykład portrety i tej konstrukcji nie zrobicie dobrze i nagle się okazuje, że oko jest nie na tym miejscu, co powinno być, że postać nie jest do siebie podobna, to miał być czyjś portret, a twarz jest za szczupła, za szeroka, nie te rysy. Naprawdę rysunek konstrukcyjny jest taką bazą, która tak naprawdę będzie towarzyszyć Wam, a przynajmniej powinna, bo dużo ułatwia rzeczy. Właściwie przez całe potem tworzenie, przez cały okres rysowania i malowania do końca. Ja cały czas wykonuję rysunki konstrukcyjne, zwłaszcza przy takich rzeczach, które są dla mnie trudniejsze, tak do namalowania na oko. Przy kwiatach raczej nie robię, przy kwiatach robię mniej więcej taki konstrukcyjny, uproszczony, tylko mniej więcej proporcje i zarysowane gdzie co jest. Natomiast kiedy maluję portret, to dużo czasu zajmuje mi ogarnięcie proporcji i zrobienie tego rysunku konstrukcyjnego, takiego porządniejszego. Pastel można poprawiać, pokazywałam Wam to w swoim filmie, ale lepiej pewnych rzeczy nie poprawiać. Jeżeli ja na początku dobrze narysuję tą strukturę twarzy, te proporcje określę, gdzie co ma być i jakiej wielkości, to potem mam o wiele mniej poprawek i przy portrecie jest to znacznie łatwiejsze. Także na przykład przy portrecie ja ten rysunek konstrukcyjny cały czas stosuję i to taki dosyć dopracowany. Rysunek konstrukcyjny też pozwala Wam w łatwiejszy sposób rysować i malować przedmioty, które nie są z natury rysowane, tylko
wyobrażone z głowy. Jak ktoś się zajmuje na przykład rysowaniem komiksów, gdzie najczęściej wymyślacie te postacie, nie korzystacie z jakichś referencyjnych zdjęć, tylko w ogóle z głowy lecicie, to wtedy ten rysunek, różne formy, różne wersje tego rysunku konstrukcyjnego, one nie zawsze muszą być takie jak tutaj pokazywałam, to był raczej taki prosty model. Te formy rysunku się przydają właśnie do tego, żeby te postacie były proporcjonalne, żeby wszystko było na miejscu, żeby długości poszczególnych części ciała były odpowiednie i nawet jeżeli robicie te postacie przerysowane w jakiś sposób, że na przykład zdecydujecie, że postacie mają być znacznie szczuplejsze niż ludzie normalnie wyglądają, czy z długimi nogami, czy coś takiego, no to wtedy też jesteście w stanie te proporcje sobie zaznaczać na tych rysunkach, które są pod spodem. Ten rysunek konstrukcyjny często potem jest po prostu usuwany, wymazywany. Jak rysujecie na komputerze, to on po prostu jest na dolnej warstwie, którą się po prostu potem usuwa albo robi niewidoczną. Także on jest tylko do zrobienia poprawnie tej całej reszty. I tylko dlatego jest ważny, ale przez to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ważny. Więc teraz, tak żeby już rozjaśnić to wszystko, co powiedziałam, to tak podsumuję, jakie są te etapy właśnie na początku nauki rysowania. Zaczynamy od rysunku konstrukcyjnego. W rysunku konstrukcyjnym uczymy się proporcji i uczymy się pierwszych zagadnień związanych z perspektywą. Potem przechodzimy do cieniowania, czyli uczymy się, czym jest walor i uczymy się, jak wygląda światłocień, jak to nakładać na przedmioty. Wtedy też tak naprawdę zaczynacie się uczyć, jak odtwarzać poszczególne materiały, szkło, papier, plastik, żeby wyglądały na takie materiały. To już tak jakby kolejny etap. Potem dopiero najlepiej przejść do tworzenia jakichś kompozycji właśnie martwych natur i uczenia się tych wszystkich rzeczy, ale jakby nie już na jednym przedmiocie, tylko ich relacji między sobą, czyli relacji wielkości, czyli proporcji przedmiotów jednego do drugiego, walorów, czyli który jest jaśniejszy, który ciemniejszy, też jak w perspektywie to się ustawia. I już zaczynacie się też uczyć o samej kompozycji jako takiej, czyli w jaki sposób rozmieścić przedmioty na naszej kartce, czy na naszym blejtramie, żeby to ciekawie wyglądało i żeby było interesujące. I dopiero po tych etapach zwykle przechodzi się już do malowania, dlatego że te wszystkie rzeczy w malarstwie też będą, tam też mamy proporcje, na początku też mamy jakiś rysunek, który nam określa, gdzie co ma być. Taka największa wada i zaleta tego typu uczenia się, zacznijmy od wady, niech będzie. Wady są właściwie dwie. Po pierwsze, to zajmuje dosyć dużo czasu, dlatego mówię, w momencie, kiedy chcecie malować tylko sobie dodatkowo dla przyjemności i właściwie nie zależy Wam na tym, czy to będzie odrysowane, przekalkowane, czy będzie narysowane tak samemu, to wtedy nie musicie tego robić, jeżeli nie ma to być dla Was na przyszłość jakieś Wasze takie najważniejsze zajęcie w życiu. Natomiast możecie to robić, oczywiście. Drugą taką wadą jest to, że jest to taki proces dosyć nudnawy, przyznam szczerze. Tego typu rysunki dosyć szybko, one są takie mało zajmujące, one się zaczynają nudzić i żeby w ogóle nie zrezygnować w tym momencie z rysowania i malowania, myślę, że warto też robić jakieś swoje inne dodatkowe takie prace, takie, które dodają nam energii i nas motywują, a oczywiście tego robić dużo i często, ale żeby też mieć coś takiego, co jeszcze daje nam dodatkowo przyjemność w trakcie tego procesu, żeby on nie był tylko taką żmudną, ciężką pracą. Zaleta największa tego jest taka, że zyskujemy bardzo dużą wszechstronność i właściwie możemy bardzo dużo rzeczy potem zrobić. I nawet jeżeli zaczniecie po takim uczeniu się malować abstrakcyjnie i potem kiedyś za jakieś ileś lat wpadniecie na pomysł, że ta abstrakcja mi się znudziła, ja chcę zacząć malować coś innego i włączyć jakieś elementy realistyczne do swoich prac, to wtedy możecie, dlatego że macie to zaplecze, już się tego nauczyliście. Można się oczywiście uczyć tego później, dużo, dużo później, ale myślę, że z jakiegoś powodu łatwiej jest to zrobić na początku. Życzę Wam powodzenia w tej nauce, dużo motywacji i sukcesu na koniec. Jeżeli te informacje do czegoś Wam się przydadzą, jeżeli uważacie, że były interesujące, to polubcie filmik.
i do zobaczenia za tydzień.